Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Jest to kolejna część cyklu Brygady Q-Sola. Serdecznie dziękuję Bullseye Brigade oraz firmie Q-Sol za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. W dzisiejszym odcinku mam Wam do pokazania bardzo interesujący system darterski. Nie jest on jednolitą bryłą, ale jest on dwuczęściowym systemem, którego oba elementy muszą być ze sobą połączone. Jak to mówią, do tanga trzeba dwojga. Przed nami Q-Sol Tero, AK4 i AK7. Przed nami opakowania piórek Q-Sol Tero AK4 oraz szaftów Q-Sol Tero Carbon AK7. Pora zajrzeć, co znajduje się w środku. Wyjmę po jednej sztuce, nie będę tutaj robił niepotrzebnego bałaganu. Bardzo ciekawy system otwierania tutaj. Bardzo łatwy, pudełko nie zostanie w żaden sposób uszkodzone, a ja sobie to wyjmę. Odłóżmy i spójrzmy najpierw na poszczególne części. Mamy przed sobą Q-Sol Tero AK7. Jak widzicie, jest to szaft z karbonową wstawką w środku. Ciekawym dodatkiem, który wyróżnia ten szaft, jest właśnie widoczna tutaj sprężyna. Jak widzicie, nagina się ona, prostuje. To jest taki fajny ruch, który za chwilę, jak zobaczycie, będzie zapewniał dość ciekawe funkcjonalności, jeśli chodzi o piórka. Przejdźmy teraz do piórka. Mamy przed sobą przezroczyste piórko Q-Sol Tero AK4. Jeżeli obrócimy je w tę stronę, to w środku widzimy taki rowek, po którym lotki powinny bardzo ładnie spływać. Dalej mamy kapturek, tutaj widoczny, w który będzie wchodził szaft. Jeśli chodzi o sztywność piórka, jest to zwyczajna sztywność Q-Solowa. Jak zawsze właściwie możemy dotknąć dwóch rogów. Rogi się dotykają, a potem wracają do kąta 90 stopni. Tak, jeśli chodzi o piórko, to chyba tyle. Możemy je połączyć. Zobaczmy, jak wyglądają razem. Słyszeliście takie piękne puknięcie i jak widzicie, od razu mogę Wam pokazać, dlaczego to połączenie jest takie interesujące. Piórko z szaftem jest już połączone. Jak to działa? Jak działa kombinacja Q-Sol Tero AK4 i Q-Sol Tero AK7? Proszę bardzo, działa ona dwustopniowo. Jeden stopień. Widzicie, o co chodzi. Jeżeli lotka obije się o lotkę, to sprężyna sprawia, że piórko trochę ucieka i robi miejsce dla kolejnej lotki. Jeżeli lotka obije się o piórko kolejnej lotki, drugim elementem jest system obrotowy. Czyli jeżeli piórko będzie w kontakcie z inną lotką, to może ono uciec zarówno góra-dół, jak i prawo-lewo. A jeżeli chodzi o szaft, jeżeli chodzi o jego sztywność, no to użyję dość sporo siły, aby próbować go nagiąć i ani drgnie, nie ruszy się. Tak więc mamy połączenie niezwykle sztywnego szaftu z piórkiem, które jest dość giętkie i z systemem, który pozwala, aby piórko się obracało i poruszało się góra-dół. Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca samych szaftów. W opakowaniu mamy 3 wymienne sprężyny. Nie pozostało nam nic innego, jak przejść do sekcji rzutowej. Głównym celem tej sekcji rzutowej nie było wyśrubowanie wyniku, tylko sprawdzenie tego, jak zestaw Q-Sol Tero AK4 i AK7 spisze się przy kontakcie z inną lotką. Jak widzicie, nie napotkałem ani jednego odbicia, ani jednego Robin Hooda. Wszystkie lotki wbijają się w tarczę w tym miejscu, do którego zmierzały. W zależności od potrzeby działa albo obrotowe piórko, albo szaft z wbudowaną sprężyną. Zestaw Q-Sol Tero AK4 oraz AK7 znajdziecie w sklepie balticdarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Jeśli chodzi o dane techniczne, mamy przed sobą szaft Q-Sol Tero AK7. Jego rozmiar to E, który ma długość 40 mm. Jeśli chodzi o piórko Q-Sol Tero AK4 w rozmiarze standard. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak połączenie Q-Sol Tero AK4 i AK7 wypada w starciu z Okiem Paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, dwuwymiarowość.
System obrotowych piórek oraz sprężynek pozwala na to, aby przy kontakcie lotki z lotką piórko Tero AK4 uciekało zarówno na boki, jak i góra-dół. Każda pozycja jest obstawiona. Niezależnie od tego, w jakim miejscu nastąpi kontakt, piórko AK4 w połączeniu z szaftem AK7 są w stanie się uchylić. Drugi plus, łatwość montażu oraz wymienność części. Jedyne co musimy zrobić, aby połączyć te dwie części, to docisnąć piórko do szaftu i będą one połączone. Poza tym, jeżeli którakolwiek z części, sprężynka bądź żółty o-ring nam się uszkodzą, Qsol zapewnia części zapasowe. 3 sprężynki oraz 3 o-ringi są dołączone do opakowania. Jedynym minusem, jaki zauważam w całym tym zestawieniu, jest cena. Ale biorąc pod uwagę fakt, iż dostajemy wysoką jakość sprzętu, który naprawdę nie ma inklinacji do tego, aby się psuć, plus dostajemy części zamienne tego, co mogłoby się nam uszkodzić, sądzę, że ten system jest wart swojej ceny. Jeszcze raz ogromnie dziękuję Bullseye Brigade oraz firmie Qsol za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do innych moich materiałów. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.